Pokażemy Państwu, jak zmienić koszulę nocną osobie chorej pozostającej w łóżku. Nie jest to trudne, jeżeli chory współpracuje i pomaga w przebieraniu. W przypadku, kiedy pacjent jest całkowicie sparaliżowany lub nieprzytomny, należy poprosić o pomoc któregoś z członków rodziny. Ze względów higienicznych zmianę koszuli należy wykonywać codziennie, a w razie konieczności nawet kilka razy w ciągu dnia. Przed przystąpieniem do wykonania zmiany koszuli nocnej oceń stan podopiecznej, zakres jej samodzielności i sprawności, masę ciała, potrzeby oraz przyzwyczajenia. Przygotuj koszulę nocną. Sprawdź, czy ma wszystkie guziki oraz czy jest cała i niepodarta. Pamiętaj, aby poinformować chorą o celu i przebiegu zabiegu oraz uzyskać jej zgodę. Przed zabiegiem należy dokładnie umyć ręce. Jak to zrobić, prezentujemy w filmie pod tytułem Mycie rąk – podstawą w opiece nad chorym. Podejdź do łóżka podopiecznej. Aby nie przeziębić podopiecznej, pamiętaj o zamknięciu okien i drzwi w pomieszczeniu. Załóż rękawiczki jednorazowe najlepiej w obecności podopiecznej, bo wzbudza to jej zaufanie. W czasie pracy dbaj o zachowanie odpowiedniej pozycji ciała. Pracuj na ugiętych nogach. Ustaw łóżko pielęgnacyjne na odpowiedniej wysokości, tak aby zachować w miarę możliwości linię prostą kręgosłupa. Pamiętaj, że naczelną zasadą współpracy z podopieczną jest pomaganie, a nie wyręczanie jej. Staraj się aktywizować pacjentkę. Informuj o kolejnych etapach realizowanego zadania. Ważne jest, by zdejmowanie i zakładanie koszuli wykonane było bez zbędnego odkrywania podopiecznej. Zadbaj o intymność pacjentki oraz unikaj jej wychłodzenia. Poinformuj podopieczną o tym, że potrzebujesz jej pomocy przy zdjęciu koszuli. Jeżeli koszula ma guziki, pamiętaj o uprzednim ich rozpięciu. Poproś pacjentkę, by ugięła nogi w stawach kolanowych i pomóż jej w tym. Poproś, by podopieczna uniosła pośladki i przesuń koszulę możliwie jak najwyżej pod jej plecy. Następnie posadź pacjentkę i stabilizując jej postawę, unieś koszulę aż do barków. Pomóż podopiecznej ponownie położyć się na plecach i wyprostować nogi. Zdejmij koszulę. Czynność rozpocznij od koniczyny górnej bliższej. Później przełóż ubranie przez głowę i zdejmij z koniczyny górnej dalszej. Jeżeli podopieczna ma na jednej z rąk opatrunek lub wenflon, to zdejmowanie koszuli rozpocznij od kończyny zdrowej, a później przełóż ubranie przez głowę i na końcu zdejmij koszulę z kończyny po stronie opatrunku lub wenflonu. Brudną koszulę wrzuć do kosza na brudną bieliznę. Zabierz z tacy czystą koszulę i rozłóż ją. Jeżeli ma zapięte guziki, rozepnij je. Zakładaj koszulę w kolejności odwrotnej niż była zdejmowana. Najpierw na koniczynę górną dalszą. Następnie zmarszcz koszulę po stronie pleców i załóż ją przez głowę. Na końcu nałóż odzież na koniczynę bliższą. Jeżeli podopieczna ma na jednej z koniczyn opatrunek lub wenflon, to rozpocznij zakładanie koszuli od ręki z opatrunkiem lub wenflonem. Poproś podopieczną, by ugięła nogi w stawach kolanowych i pomóż jej w ich ustawieniu. Posadź podopieczną. Zsuń koszulę w dół i wyrównaj na plecach, tak by nie było zgrubień, które mogą później uciskać. Ułóż podopieczną prawidłowo na plecach. Pomóż podopiecznej w uniesieniu pośladków i zsuń koszulę w dół i wyrównaj na poziomie ud. Pomóż podopiecznej wyprostować koniczyny w kolanach. Wyrównaj koszulę na klatce piersiowej i zapnij guziki. Ułóż podopieczną w wygodnej pozycji. Wyrównaj wierzchnie przykrycie, podwiń brzegi kołdry i podłóż pod stopy pacjentki lub pod materac w dole łóżka. Podziękuj podopiecznej za współpracę. Zdezynfekuj i schowaj tacę. Zdezynfekuj stolik. Zdejmij rękawiczki i wyrzuć do śmieci.
Pamiętaj, aby po zakończeniu wszystkich czynności umyć ręce. Pamiętaj, by sprawnie i bezpiecznie dokonać zmiany koszuli podopiecznej w łóżku należy dokonać oceny stanu zdrowia podopiecznej i jej możliwości oraz zdolności do samoopieki, poinformować ją o celu planowanych działań i jego przebiegu, uzyskać zgodę podopiecznej na wykonanie zabiegu i zachęcić ją do współpracy. W przypadku całkowitego paraliżu lub nieprzytomności podopiecznej zadbać o dodatkową pomoc, zapewnić warunki intymności, obserwować podopieczną, tętno, oddech, zabarwienie powłok skórnych, rysy twarzy, samopoczucie, by w porę wychwycić objawy zbyt dużego wysiłku z jej strony. Dbać o wygodę i bezpieczeństwo podopiecznej. Posługiwać się ruchami zdecydowanymi, celowymi, planowymi, skoordynowanymi. Nie dotykać rękami swojej twarzy i włosów. Dbać o estetykę w czasie wykonywania zabiegu. Pracować na nogach ugiętych w kolanach. Dostosować wysokość ramy łóżka do swojego wzrostu.